Dzień dobry. Mamy 4 listopad 2025 rok. Wróciliśmy z 9-dniowej podróży skuterem tutaj po północnej stronie Zatoki Tajlandzkiej. Fajna wycieczka, fajnie się jechało, zrobiliśmy trochę atrakcji. Dzisiaj już jesteśmy teraz w Pad Thai. Przyszliśmy na śniadanko tutaj na taki lokalny targ. Zamówiliśmy sobie omleta z ryżem. Dostaliśmy ten omlet z ryżem, olbrzymia porcja. Do tego jeszcze rosołek. Będziemy mieli skośne oczy, zobaczysz. Dobre to, kochanie? Dobra. Moja porcja też już przyszła. Kubka. Także jemy śniadanko, zdaję tutaj paszport do certyfikatu rezydencji i jedziemy dzisiaj na Kolam, tak? Kolarn czy Kolam? Kolan? Na wyspę Kolan, tutaj jest od Pad Thai, jakieś pół godziny się płynie promem. Ok, jesteśmy w porcie w Pad Thai, płyniemy na tą wyspę Kolan, tak? Kolan. Wzięliśmy zwykły prom za 30 batów za łeb. Tu są też i speedboty za 150 batów za łeb. Mamy za 10 minut wypłynąć. Także lecimy, nie wiem ile to, pół godziny chyba się płynie. I zobaczymy jak wygląda ta wyspa Kolan, słynna. No i siedzimy już na promie, taka maszyna, ludzi full. Płyniemy, zobaczymy ile będziemy płynąć. Tak wygląda ta zatoczka. Tutaj płynie speedboat, ten za 150 batów. Ten to zasuwa. Ale tu jest przyjemniej. Pełna komercha, widzę i paralotnie, i motorówki, i skutery. Tak wygląda port. Taka widzę szczególnie jednodniowa wysepka, ludzie na jeden dzień tutaj sobie przypływają. Idziemy szukać skutera i jedzenia dla naszego kolegi. O, wynajęliśmy skuter 160 klika za 300 batów. Tak wygląda plaża przy porcie, punkt widokowy. No ładnie to wygląda. Od groma ludzi. Mnóstwo speedbootów. Pewnie tu tam oferują na dole wycieczki tutaj po całej wyspie, po okolicznych wysepkach. Można wykupić jazdy skuterem wodnym. No praktycznie wszystkie atrakcje tutaj są. Ceny jedzenia troszkę droższe niż na lądzie, ale to zazwyczaj tak jest. Spory ruch. Jeżdżą też tutaj Songtiewy, podejrzewam, że po prostu na inną plażę zawozi taki Songtiew. Wyspę można objechać dookoła. My prawdopodobnie jedziemy na jakiś punkt widokowy teraz. A później pewnie pojedziemy na plażę, poplażować trochę. No i jesteśmy na punkcie widokowym. No i powiem wam pięknie. Tutaj jest wybrzeże, drugi port na tym Kolarnie. Tam z daleka widać panoramę Pad Thai. To cała Pad Thai jest. Tam dalej już jest Rayong. Wyspa, parę plaż piaskowych, oczywiście leżaczki, pełna komercha, wynajmowanie skuterów, jakichś innych bajerów, sporo ludzi, ale ogólnie przyjemna ta wyspa jest. Skuterem się jeździ ok, chociaż jest parę takich dosyć stromych podjazdów. Także jeżeli będziecie we dwie osoby jechać na skuterze, no to na pewno mocniejszy skuter. Jeżdżą Songtwaye, tylko trzeba by było rozkminić, gdzie one jeżdżą.
Także jeżeli nie chcecie jechać skuterem, to widzę, że jeżdżą Sąktjewy. To na pewno rozwożą po tych wszystkich plażach tutaj, tylko trzeba się dowiedzieć. No. I tak to wygląda. Jesteśmy na następnej plaży, nazywa się Rescapes Beach. Ładna plaża. Tak jakby mniej tutaj tych turystów było, bo jest tak bardziej, trzeba uliczkami wąskimi dojechać, może dlatego. Znaczy jest trochę turystów, ale to jest taka mniejsza plaża, nie jest już taka tak mocno nie jest komercyjna, nie jest taka duża komercha, tak? Jest jeden bar, trochę tylko leżaków ogólnie jest na tej plaży. No i bardzo ładna woda, zobaczcie jaka jest. Fajnie, tutaj można przyjechać, sobie poleżeć, posiedzieć, wypić piwko. Oczywiście 100% drożej niż normalnie, ale 2 piwka posiedzieć sobie z godzinkę, z półtorej, przyjemnie. My zaraz idziemy jeździć do Bandżaju Ichniego, nie będziemy tutaj jedli. No i o 17 mamy prom z powrotem do Pad Thai. Także taki dzionek na lajsie spędzony. Patrzcie na to, moi drodzy. Jesteśmy w barze takim Bandżaju Ichnim. Jemy obiadek, znaczy zjedliśmy już, bardzo dobry. Patrzcie jaki panel. Światełek miliard. Świetnie. Tak wygląda Bandżaj nasz. Ale pyszny był, ryż z krewetkami smażony z chili. Dobra. Idę zajarać. Jedziemy zaraz do portu, bo o 17 mamy prom powrotny. Tam się budują homesteje. Fajnie, fajnie. 5 listopad 2025 rok. W oczekiwaniu na to prawo jazdy mamy dzisiaj wolny dzień, więc wynająłem skuter na cały dzień i przyjechaliśmy na Saikiew Beach, to już jest Sattahipie, jakieś 30 km na wschód od Pad Thai. Wjazd na tą plażę jest płatny, kosztuje 100 batów, trzeba też przepustkę wziąć wojskową, taką od wojska, żeby tutaj przyjechać. No plaża ładna, ale niestety bardzo duże, wiecie kogo. Ale plaża taka podobna jak na wyspach, czyli ładna woda, biały piasek, cieplutka woda jest. No ładna plaża, ale niestety o tej porze jest dużo ludzi. Także posiedzimy chwilę i jedziemy gdzieś dalej. Są tu bary, restauracje, no ceny są wyższe niż normalnie, jakieś 20-30%. To jest, plaża jest na terenie obiektów wojskowych. I tak jak mówiłem, trzeba mieć przepustkę, żeby tu wjechać. Daje się dowód tam przy wjeździe, dają przepustkę, taką czerwoną kartkę i można tutaj po tych plażach, bo są dwie, po tych plażach już jeździć, trzeba tam okazywać za każdym razem tą przepustkę. Bilet zapłacić. Już mówiłem, bilet 100 batów kosztuje za osobę. No, tak wygląda ta plaża. No, ładna plaża. No mówię, dużo ludzi w tej chwili jest. Dużo Rosjan. Trochę Tajów. No ale woda cieplutka, bo sprawdzałem. Na całym obiekcie nie można palić, są wyznaczone tylko 2 miejsca do palenia.
Mówię, jak się chcecie zrelaksować, posiedzieć cały dzień na plaży, poopalać się, popływać, to jest dobre miejsce, bo jest zupełnie inna plaża niż tam w Pad Thai. Można wynająć leżak, 100 batów za dzień. Można wynająć kajaki, deski. Ale plaża jak plaża. Trzeba uważać na małpy, bo kradną. Tutaj przed chwilą dziewczynom z plecaka chrupki wyjadła. Nie dość, że wyjadła, to jeszcze wrzuciła ten worek na glebę. No i dotarliśmy do następnej atrakcji, tutaj w okolicach Pad Thai. Do Buddy. Siedzącego Buddy, wypalonego laserem w klifie. Tak to wygląda. No, spory ten Budda. Tu jest ten Budda, tutaj jest też park, po którym można sobie połazić. Tam są pamiątki jakieś. Pewnie kawkę gdzieś można strzelić. Miejsce jak na razie darmowe. Nikt od nas nie chciał żadnych pieniążków. Trochę pod słońce. Szkoda, bo zdjęcie chciałem zrobić. Dzisiaj święto tajlandzkie Loy Krathong, święto oczyszczenia. Zbiega się z pełnią księżyca. Będą puszczane wianki na rzece. Przyjechaliśmy trochę wcześniej. Tu można kupić wianek. Takie wianki. Leci muza. Także czekamy do zachodu słońca i zobaczymy, jak to będzie wyglądało na wodzie. Stragany już są otwarte, można coś zjeść. To jest duże wyżarzenie w Tajlandii, także zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Idziemy zobaczyć tu świątynię w międzyczasie. Patrzcie, z gazet te wianki. I pachną, chyba świeże kwiaty są. Są takie. Są z żywych roślin, zobaczcie. Wygląda. Idziemy do świątyni. Świątynia Wat Samakhi Praharam, jeśli dobrze wymawiam. Przy tej świątyni właśnie będzie to puszczanie wianków. Tam już nad jeziorem ludzie już zaczynają puszczać wianki. Ale czekamy do zachodu słońca, jak już zapalą te świeczki na wiankach i wtedy będzie to fajnie wyglądało. Wianki są już puszczane, coraz więcej wianków. Także tak Tajowie świętują święto oczyszczenia i pełnię księżyca w listopadzie. Coraz więcej ludzi.
Zobaczyliśmy to, zjedliśmy kolację i spadamy do hotelu. 6 listopad. Nadszedł w końcu ten dzień. Odebrałem dzisiaj prawo jazdy i od dnia dzisiejszego mogę już jeździć legalnie po Tajlandii każdym rodzajem motocykla.